Wiosna to czas przesadzania domowych roślin doniczkowych. Dlatego w dzisiejszym odcinku programu Dom Pełen Kwiatów zajmiemy się właśnie tym zagadnieniem. Ponadto poruszymy temat pleśni i osadu w doniczkach. Zapraszam! Większość roślin wymaga przesadzania co roku lub co 2 lata. Idealną porą na ten zabieg jest wiosna, gdy rośliny rozpoczynają wzrost po zimowym wypoczynku. Przesadzamy wszystkie rośliny, które mają zbyt ciasne doniczki, gdy korzenie wyrastają przez otwory odpływowe lub wyrastają ponad podłoże. Zwykle wybiera się doniczkę o rozmiar większą. W doniczkach zbyt obszernych, niewykorzystywana przez korzenie część podłoża jest mniej aktywna biologicznie i może to sprzyjać wywiązywaniu się chorób grzybowych i pojawianiu się osadu na powierzchni. Nie tylko niedostatek, ale również nadmiar wody może być niebezpieczny dla naszych roślin pokojowych, bo to właśnie nadmierna wilgotność podłoża połączona z niedostateczną ilością światła i niską temperaturą powoduje, że zimą czasem w naszych doniczkach pojawia się pleśń. Pojawia się ona często także wtedy, gdy sadzimy rośliny w osłonkach pozbawionych otworu odpływowego lub gdy doniczkę wstawimy do bardzo szczelnej osłonki plastikowej. Nie ma wtedy cyrkulacji powietrza, za to tworzą się sprzyjające warunki do tworzenia się grzybni. Biały nalot, przypominający watę, to grzybnia. Wygląda to nieestetycznie i może być niebezpieczne dla naszych roślin, zwłaszcza bardzo młodych lub delikatnych. Pleśń na powierzchni podłoża nie jest bardzo szkodliwa dla starszych roślin, ale nie powinna dotrzeć do korzeni. Ziemia w doniczkach zawsze powinna być wolna od nalotu grzybni lub glonów. Rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest więc przesadzenie rośliny do nowej doniczki ze świeżym, zdrowym podłożem. Wiosna jest idealnym momentem, żeby to zrobić. Usuwamy tyle starego podłoża, ile jesteśmy w stanie. W przypadku silnego ataku grzyba możemy nawet wypłukać korzenie. Jeżeli nie możemy lub nie chcemy przesadzić rośliny, a pojawiła się pleśń, musimy ograniczyć podlewanie. Wierzchnią warstwę podłoża należy spulchnić lub wymieszać z piaskiem. Sprawdźmy też otwory w dnie doniczki i upewnijmy się, że są one drożne. W naszych doniczkach możemy zauważyć też innego rodzaju wykwity. Ziemie, które są stale podlewane twardą wodą, z czasem stają się zasadowe, to znaczy zwiększa się w nich zawartość wapnia. Objawia się to złogami na powierzchni i typowymi wykwitami na gliniastych doniczkach. Osad różni się od pleśni tym, że jest twardy i żółtawy. Takie rośliny wiosną też warto przesadzić. Jeżeli roślina jest zbyt duża, wymienia się górną warstwę podłoża w doniczce. Należy usunąć tak dużo starej ziemi, jak to tylko możliwe, bez naruszenia systemu korzeniowego rośliny, po czym zastępujemy ją świeżym podłożem. Żeby zapobiegać pojawianiu się pleśni, musimy zadbać o warstwę drenażową w nowej doniczce, która koniecznie musi mieć otwory odpływowe. Nadmiar wody powinien swobodnie wypływać z doniczki. Podczas przesadzania zwróćmy uwagę na podłoże. Powinno być ono nie tylko odkażone i zdrowe. Warto też dobrać je odpowiednio do grupy roślin, które przesadzamy. Wybór podłoża w ogromnym stopniu wpływa na wzrost i rozwój naszych okazów. W większości przypadków ziemia powinna być luźna i parowata, żeby zapewnić wentylację korzeni i odpowiednio szybki odpływ nadmiaru wody. Jeżeli po przesadzeniu rośliny planujemy umieścić doniczkę w plastikowej osłonce, upewnijmy się, że jest ona nieco większa od doniczki z rośliną. Nie powinna ona ściśle przylegać do ścianek, ponieważ ogranicza to cyrkulację powietrza. Wymiana podłoża i pojemnika zapewni naszym roślinom na starcie nowego sezonu wegetacyjnego zapas składników pokarmowych i miejsce do wzrostu. Znajdźmy więc dla nich wiosną trochę czasu. Na kolejny odcinek programu Dom Pełen Kwiatów zapraszam za tydzień.